Siemanko, dzisiaj zajmiemy się wykonaniem kolejnego paska do torebki. Tym razem będzie to pasek marszczony. Jeśli chcecie zobaczyć, jak go wykonać, to zapraszam do oglądania. Jednym z narzędzi, które używam do robienia na przykład pasków do torebek, jest taka deska z przymocowanym paskiem. Przydaje mi się to do tego, że mogę dzięki różnym otworom, które wywierciłem w tej desce, modyfikować rozstaw tych ramek. Mogę założyć tu także D-ringi, półkółka, kółka czy jakieś inne okucia. Przymocowuję w dwóch miejscach na śrubki i do tych uchwytów dorabiam już końcowy uchwyt do torebki, czy do torby, czy do jakiegoś innego etui. Mogę to dowolnie modyfikować. Mam jeszcze inne deski, krótsze, dłuższe, gdzie mogę właśnie popracować tylko nad samym uchwytem. Dzisiaj wykonam marszczony pasek do torebki właśnie na tym uchwycie. Dzięki niemu pokażę Wam, jak wykonać ten pasek oraz jak wizualnie on się zmienia w zależności od długości materiału. Także montuję tą ramkę na śruby i przechodzimy do roboty. Kolejnym elementem, który będzie nam potrzebny, to jest taśma nośna. Teraz musimy dobrać długość paska, która będzie nam odpowiadała. Powiedzmy, że coś takiego. Tak to będzie wyglądało. Teraz musimy zmierzyć długość tego paska. Nie będę tutaj uwzględniał zakładów, ponieważ ten pasek musi jeszcze przykryć to okucie. Można wykonać też do okucia, ale to wymaga trochę innego podejścia, żeby zrobić ładną końcówkę. No i pasek ma 59 cm. Więc teraz utnę ze 2-3 paski ze skaju jako wielokrotność tej długości, czyli 59 razy 2 razy 3 oraz razy 4. I pokażę Wam, jak wyglądają poszczególne te paski, tak żeby było wiadomo mniej więcej jaki wymiar dobrać do efektu, który mamy w głowie. Jeśli chcemy mieć mniej pomarszczony pasek, no to na pewno będzie musiał być krótszy, a jeśli bardziej pomarszczony, no to potrzebujemy więcej materiału, który nam się później na tej małej długości przymarszczy. Więc wycinam teraz paski z tkaniny i będziemy przeszywać. Mam już ucięte 3 paski, czyli idąc od tej strony, ten jest najkrótszy, ma 59 razy 2, to jest 118 cm i dodaję jeszcze 4 cm, aby podwinąć końce po 2 cm z każdej strony. Następny ma 59 razy 3, to jest 177 cm plus 4 ponownie. I ten ostatni ma 59 razy 4, to jest 236 cm i także 4 cm, aby podwinąć każdy koniec po 2. Więc teraz zabieram się za przeszycie tego i będziemy to nakładać właśnie na ten prototyp, żeby zobaczyć, jak końcowo wygląda pasek, no i który najbardziej nam się podoba. Będę zaszywał na centymetr, więc od razu przymocowuję linią. Szyję to na pojedynczym transporcie, więc teflonowa stopka, początek sklejam taśmą, no i wydaje mi się, że nie powinno być tutaj większych problemów, ponieważ będziemy szyli po spodniej stronie. Gorzej by było, jeśli byśmy przeszywali właśnie z wierzchu. Jak jest możliwość, to zdejmuję tą taśmę. Początek wyszedł równo i końcówka podobnie.
Drugi pasek, początek równo, na końcówce uciekł milimetr, no ale na 2 metrach no to jest w sumie nic. Więc drugi mam gotowy i teraz przeszywam najdłuższy. Ostatni pasek zszyty, najdłuższy. No i teraz będziemy podwijać końce. Wyznaczyłem tu po 4 cm. No i teraz będę tą krawędź zawijał do linii, tak żebym miał tutaj ładnie obrobiony koniec. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać, ponieważ to jest bardzo wąski kołnierz do obszycia. Po kawałku. Teraz sprawdzam, czy się wbije w oczko. Prawdopodobnie nie, więc wykonam jedno. I teraz wbijam się ręcznie. Tak to wygląda. Wyjmuję te nitki do środka. Mogę tu zawiązać supełki, ale można też przypalić. I teraz musimy wywrócić cały ten rękaw. Nie jest to na pewno najprzyjemniejsza czynność, ale po kawałku wyjmujemy kolejne centymetry. Pierwszy rękaw gotowy. Rękawy mam poszyte, więc teraz będziemy zajmowali się nałożeniem tego na naszą bazową taśmę. Najpierw zacznę od najkrótszego. Musimy coś wcisnąć w ten rękaw, żeby było nam łatwiej przeciągnąć całość. Teraz chwilowo zwiążę końce. Tak się prezentuje ten pasek przy długości razy 2. Jest już dość mocno pomarszczony, ale ten efekt może być też zależny od tkaniny, z jakiej będziemy korzystali. Tutaj mamy dość sztywny skaj. Jeśli będziemy używali jakichś innych materiałów, to one mogą być właśnie bardziej miękkie i te zmarszczenia aż nie będą dawały takiego efektu. Teraz zrobimy długość razy 3. Tak wygląda przy długości razy 3. Też bardzo ciekawy efekt, ponieważ on troszkę się wtedy deformuje tutaj. Oprócz zmarszczenia on jeszcze jest powyginany. Te końce obszyte też ładnie wyglądają.
I teraz zakładamy jeszcze razy 4. Tak wygląda wersja razy 4. Tutaj ten cały pasek już zaczyna się lekko deformować. Tych zagnieceń jest za dużo. No jak dla mnie najlepszy efekt to było razy 3 oraz razy 2. Przy opcji razy 2, no to jest chyba najbardziej ekonomicznie. Ten pasek nie musi być jakiś mocno długi, a otrzymujemy już też bardzo fajny efekt. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący odcinek. Zachęcam Was do wspierania kanału. Mile widziana łapka, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!